Witam Was serdecznie. Słuchajcie, golimy głowę, czachę, banie, jajo, cokolwiek by nie powiedzieć, golimy głowę. Nie może być na głowie tego, co jest. Czyli nawet 2, 3, maks 4-dniowego obłosienia. No bo to jak to wygląda? Aerodynamiczna fryzurka to jest podstawa i najbardziej zabawne, że jest zapotrzebowanie. Coraz więcej widzów mówi, słuchaj, piękna broda u mnie na twarzy, ale golenie głowy to jest coś genialnego. Robię to tradycyjnie, chcę to robić, chcę się rozwijać, spróbowałem, dzięki Tobie chcę, żebyś nagrywał golenie głowy. Więc wychodząc naprzeciw, oprócz tradycyjnego golenia twarzy, będzie systematycznie golenie głowy. Ja już tu mówiłem, ale czas się nie powtarzać, tylko czynem pokazywać, że tak się dzieje. Słuchajcie, dzisiaj Dzisiaj sobie odpowiemy na jedno pytanie. Pokazałem już kilka maszynek, które mi golą głowę. Czy żeby zacząć, podobnie jak z tradycyjnym goleniem na twarzy, czy żeby zacząć golenie głowy, trzeba dużo pieniędzy, trzeba świetną maszynkę, a może tak jak Kacprowi ostatnio poleciłem, pozdrawiam Kacper, Henson genialnie się sprawdził, tak jak na ostatnim goleniu głowy. Polecam, jak ktoś jeszcze nie widział. Testowaliśmy Hensona właśnie, który jest absolutnie fenomenalną maszynką do wszystkiego. Wielozadaniowość i do głowy ewidentnie też. Ale nie każdy ma pieniądze na Hensona i może by chciałby ogolić głowę czymś prostszym, tańszym, oczywistszym, sprawdzić, czy to się w ogóle da. Da się. Dzisiaj maszynka, której nikt się nie spodziewa. Maszynka, którą ja twierdzę, że jest genialna na początek tradycyjnego golenia. Tada! Tak jest. Gillette King C. Gillette King C, znana nasza maszynka testowa. Taka oto. Prosta, każdy ją zna, każdy ją widział. Chyba nie trzeba jej przedstawiać nikomu. Ale jeżeli koniecznie ktoś chce detale, to też zapraszam na film. Tam wszystko czarno na białym opowiedziane, jak to z tym Gillette King C jest. Ale jak King C znajduje zastosowanie na głowie? I dzisiaj sobie odpowiemy na to pytanie, bo nie trzeba od razu fortuny wydawać, żeby sprawdzić, czy golenie tradycyjne głowy jest dla nas. Słuchajcie, wyciągamy z takiego dyspenserka Prime Dorco z wąsikiem. To jest żyletka, którą bardzo lubię na głowie. Pamiętajmy, że na głowie jest troszkę inna skóra niż na twarzy i musimy mieć tego świadomość. Papierek, Prime, wąsiki. Otwieramy. Co w środku? Zielony napis Dorco, Prime, wąsiki. Ładujemy, że tak się wyrażę, blaszkę do sprzętu i zobaczymy, co nam ten King C da na głowie. Ja chcę idealną gładź. Czy taka będzie? Zobaczymy. Założona blaszka, zwana żyletką i grzejemy sprzęt. Czym się ogolimy dzisiaj? Dzisiaj druga pozycja, którą Bercik mi sprezentował. Dziękuję Ci bardzo, Bercik, jeszcze raz. Chodzi o Cremo. Cremo Heritage. Dzisiaj Shave Cream, ale z tym Shave Cream to spokojnie. To jest Shave Cream taki, wiecie, nie do zabawy pędzlem i po prostu rozprowadzić, znaleźć optymalną konsystencję, jeżeli chodzi o poślizg i golić. Koniec. Bourbon Vanilla. Taki wynalazek. Tutaj, tak jak ostatnio, 177 ml. Produkt gotowy do użycia. Laguna Beach. Manufactured for Cremo Company. Bardzo miło, bardzo ładnie. Tak jak ostatnio. Delikatny, bardzo delikatny zapach. Troszkę bardziej słodki niż ostatnio. Ale ten zapach nie jest zabójczy. Ale tu ma być zabójczy poślizg. A zapach ma być długofalowym dodatkiem. Acz nie jest to nic złego. Jest to przyjemny, lekko słodki bourbon vanilla w skrócie. Z czego ja tą wanilię głównie tutaj czuję. I lecimy, słuchajcie. Włosy już przygotowane. Ostatnio pokazywałem, jakby ktoś nie widział, dobry szampon, który nam służy. Ja ostatnio Grumena Earth
Z Trójmiasta firma, polecam, bardzo dobrze robią swoją robotę. Słuchajcie, nie ma co gadać, to trzeba ścinać i zapominać, że tu było. Troszkę wilgoci i lecimy. Zgodnie z instrukcją producenta lecimy. Tak zwany migdał. Pogłaszczemy się po główce, po to, żeby troszkę to rozprowadzić cudo. Ja tu troszkę więcej niż tego migdała daję, a co? Dajmy sobie dobroci na bogato 2 migdały na jedno przejście. Trochę dodamy wody, żeby tutaj nam ładnie się rozprowadziło to cudeńko. Jeszcze wody. O, i już zaczyna się to być takie rzadkie i już za chwilę będzie rozprowadzone. Tu nie chodzi o pianę dla jasności, tu chodzi o poślizg, o utrzymanie tej konsystencji, żeby to nie było za gęste, ale też żeby nie spływało nam z twarzy. Już na ręce czuję, że jest dobrze, naprawdę jest dobrze, jest ślisko. Czapka namalowana, a dokładnie wygłaskana. I teraz tak, z faktu, że mamy King C w ręku, wytrzyjmy to po kremo naprawdę, jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, tak jak Snowy, żeby kremo łączyć z King C. Czemu? Rączka z fantastycznym moletowaniem, które absolutnie świetnie nie trzyma się dłoni. Lecimy. Pierwsze z włosem i lecimy. Słuchajcie. Bardzo przyjemnie, bardzo bezproblemowo. Czemu? Bo King C ma swoją wagę, to jest raz. Lecimy. To jest łagodna, z aspiracjami dość średniej maszynka, ale tak jak na twarzy spokojnie można się nią ogolić. Tak, udowodnimy sobie zaraz. Omijamy bursztynka, co by no, tu afery nie zrobił. Tak samo zaraz odkryjemy wielozadaniowość King C na głowie. Więc słuchajcie, proste jak drut. Tutaj jest już jakaś tam masa. Będziemy sobie ją egzekwować. Przyda się gimnastyka. Przyda się i lecimy dalej. Tak jak Wam mówiłem, lecimy od strony, to na początku jest problematyczne, później już skrajnie mniej. Czemu? Bo już masz czucie. To jest tak jak na twarzy. Praktyka czyni mistrza. Nie każdy, kto zdał prawo jazdy, jest od razu kubicą, ale bez najmniejszego problemu z każdym nowym wejściem do auta nabiera większej praktyki. I tak jest z tradycyjnym goleniem, słuchajcie, a już na pewno z tradycyjnym goleniem głowy. Wypłukiwanie w King C jest ok. Te rynny podłużne robią robotę i tutaj na głowie też nam robi się ładnie, fajnie, przyjemnie, a przy okazji maszynka nam się nie klei ilością żelu razem z włosami. Pamiętajmy, że to jest glut, że to jest krem, to jest wynalazek zza oceanu. Rubercik nam to przywiózł, a przy okazji właśnie tego rodzaju wynalazki mają tworzyć określoną warstwę na głowie, ale też pięknie się kleją w maszynce. Bądźmy tego świadomi. Więc to jest też sprawdzian dla maszynki. Co nie zmienia faktu, że na głowie mamy poślizg i możemy się bez najmniejszego problemu bawić w golenie. Osobiście ja wolę pędzel, jestem tradycjonalistą. Na twarzy nie chcę tego testować dla jasności, ale na głowie czemu nie? Jak już dostaliśmy, to trzeba to przetestować. Skoro Bercik sobie zadał już trud. Słuchajcie, słucha, bo jednak tak, jak mamy ją na twarzy i jedziemy, to jest całkowicie co innego, ale w momencie, gdy bawimy się podróżnymi kątami na głowie, to jednak dobrze ją trzymać w jakiejś logicznej sztywności w dłoni.
lecimy. Ten żelek, przez to, że teraz troszkę więcej wody daje niż ostatnio, przy ostatnim goleniu kremu produktem, jest troszkę rzadszy. I jak widzicie, spada nam tutaj z maszynki, ale King C Gillette. Słuchajcie, to jest tak z twarzą. Nie trzeba od razu maszynki za kup pieniędzy, żeby sobie potrenować, pouczyć się, potestować. Jeżeli kogoś przeraża rączka King C, to przecież można do tej głowicy inną rączkę dokręcić i też będzie dobrze. Ale wiadomo, maszynka, indywidualna sprawa. Ja tylko chcę pokazać, że nie musimy od razu mieć super maszyny, żeby się dobrze golić. Kolejna rzecz. Nie musimy mieć drogich ultramaszynek. Później oczywiście ważne sobie dobrać, ale no jak z pierwszą maszynką na głowę, tak jak z pierwszą maszynką do twarzy. Jeżeli testujesz sobie golenie tradycyjne na twarzy, mając na przykład King C Gillette, golisz głowę na aerodynamiczną fryzurkę, no to przecież możesz dokładnie ten sam ruch zrobić maszynką King C Gillette. I właśnie taki delikwent, który się nazywa potocznie Snowy, Ci to pokazuje. Powiem Wam, że naprawdę przyjemnie idzie. Nie ma tu stresu. Włosy były takie no już po 4 dni podchodzące. Niestety, ale specjalnie właśnie jak golenie głowy mam, to Wam coś takiego tutaj funduję, żeby no był efekt. Jak tam ledwo coś urosło, bo ja systematycznie częściej golę głowę, ale żeby to wizualnie było, że maszynka bierze albo nie bierze i tak dalej. Widzicie, już po 2 nałożeniach tego kremu zostaje, o widzicie? Zostaje nam taki glut, który jak tylko dodasz trochę wody, zaczyna pracować. Ale na bogato. Jedziemy sobie z jeszcze jednym tak zwanym migdałem. Kolor taki perlisty, świecący. Dokładnie coś podobnego jak kolejna wcześniejsza wersja kremu. Dokładnie coś podobnego. Znowu się robi taka nierównomierna masa, którą trzeba po prostu nawodnić, żeby troszkę się rozkręciła. O. I naprawdę nie oczekujmy od tego, że tu się wytworzy piana. Nie o to w tym produkcie chodzi. To ma być po prostu glut o dobrym poślizgu. Wizualnie nie zrobimy tutaj ani brody świętego Mikołaja, jak ktoś to na twarz nałoży, ani na pewno czapki świętego Mikołaja ze śniegu. Słuchajcie, no już się, przepraszam, King C zaczyna się zalepiać od kremu. Ostatnie wydaje mi się przejście. Naprawdę maszynka sunie. Jeżeli ktoś ma, a układ czaszki jest różny. Niektórzy mają czachę jak budowę ciała, czyli pełną. Niektórzy mają czaszkę z małą ilością wypełniacza podskórnego i w tym momencie jest to czysta skóra naciągnięta na kość. I różnie jest ułożone. Każdy ma swój profil czachy. Pamiętajmy o tym, że na skroniach albo gdzieś tutaj na łączeniach, o, ja akurat tutaj mam takie no, wystające wzdłuż łączenia płatów kostnych i powiem szczerze, że tutaj dla jasności delikatnie uważamy. Ucho, jak ktoś ma już wprawę, może sobie jechać maszynką. Jak nie, odchylamy delikatnie, żeby sobie krzywdy nie zrobić i lecimy bardzo ładnie. Więc uważajmy na tych właśnie takich kostnych wypustkach, gdzie jest skóra cienka, bo można w momencie, gdy jest jakaś maszynka bardziej zdecydowana, no przetrzeć sobie po prostu punktowo, tak? A przecież to nie o to chodzi. Oczywiście nic się złego nie stanie, że się maluteńki strupek zrobi, ale mimo wszystko należy poznać
mapę zarostu na twarzy, a na pewno kształt swojej czaszki, jeżeli chodzi o kwestię naciągnięcia skóry i wszelkich wypustków. Jeżeli są jakieś tak zwane niedoskonałości punktowe, to jeżeli jest to pieprzyk, jeżeli jest to jakaś brodawka, jeżeli jest to jakiś taki dzyndzelek wystający, jak ja mam na łączeniu czaszki z karkiem, nic prostszego. Palec dociskasz, w tym momencie maszynka wokół palca, palec robi Ci za bufor, który nie pozwoli wjechać maszynce w tak zwaną żyletkę. Więc to jest, no naprawdę, to w naszej głowie jest tylko problem, jeżeli chodzi o kwestię użytkowania żyletki na głowie. Wiadomo, nie RK, nic z tych rzeczy, chociaż tak, rozmawiają ze mną moi widzowie, którzy użytkują bardzo agresywne maszynki na głowie. Ich wybór. I mówią, czy koniecznie tak musi być, bo czasem ta skóra jest jednak trochę podmęczona na głowie. Pamiętajmy, na głowie jest co innego niż na twarzy. I jeżeli chodzi o włosienie, i jeżeli chodzi o skórę. I ja zawsze twierdzę to samo. Nie musi tak być. Naprawdę. Dobierzmy sobie do głowy spokojniejszą maszynkę, ale na tyle skuteczną, żeby nas krew nie zalewała, że musimy heblować przez pół godziny w momencie, gdy możemy to zrobić na przykład o wiele szybciej. Co robię? Już na sucho ostatnie poprawki. Czemu? Bo kremo mi to daje, słuchajcie. Jest na tyle już fajny poślizg. Nie praktykujcie tego oczywiście. Jak już macie doświadczenie, to sobie możecie, wiecie, na ile pozwolić, jeżeli chodzi o suchy poślizg, ale jeżeli chodzi o ten specyfik, shave cream, to spokojnie można, korzystając jeszcze z tego poślizgu, wszelkie takie tematy finalne dokończyć. Słuchajcie, jeszcze tu coś. Jeszcze coś ostatecznego, finalnego. Tada! Piękna maszynka zaklejona. Ale czy się nadaje? Zobaczcie, na spokojnie, bez żadnego stresu, bez żadnego problemu przelecieliśmy, bez jakichś wielkich ultra poprawek, bez najmniejszego kombinowania. Mamy ogoloną głowę. Słusznego owłosienia. 4 dni na głowie. Jezus. Co za opór powietrza. Słuchajcie. Tak nie może być. I dla jasności, co z tego, że jesień? Już Big Cyc śpiewał. Nałóż czapkę. No nie? No właśnie. Więc po prostu ci, którzy uwielbiają taki aerodynamiczny sznyt na głowie, latem czapeczka z daszkiem, a jesienią czapeczka z cool cap nakładasz i jest godnie, jest fajnie, bez problemu. Słuchajcie, jest dobrze, jest przyjemnie, jest naprawdę ciekawie. I teraz najważniejsza rzecz. Trzeba by to zdezynfekować. Nie mam zielonego pojęcia co, bo nie wziąłem, więc ogólnie rzecz biorąc kwestia i już z powrotem magia YouTube'a. Tak to jest, jak Snowy się nie przygotował z aftershave'em do końca. Dzisiaj mi się zachciało, mamy jesień, mamy naturę, która się powoli, że tak powiem, uzewnętrznia z kolorami, ale też zaprasza do siebie, więc chce mi się na głowie Pitralon, tak, Pitralon Classic mit natürlichen Senderöl. Tak jest. Klasyk klasyków, bardzo dobra jakość, jeżeli chodzi o kwestię zapachową, moim zdaniem, jeżeli ktoś lubi to, ale przede wszystkim właściwości, a na głowie dobrze mieć właściwości, dobrze, by tą skórę wyciszyć, a przy okazji duża powierzchnia zapachowa daje efekt przyjemny, jeżeli chodzi o golenie, więc tak, zawsze będę polecał za nieduże pieniądze, naprawdę fajny produkt i pamiętajmy, to co na twarzy spełnia sobie swój obowiązek, jeżeli chodzi o wyciszenie skóry, a przy okazji dużą nutę zapachową, bo jest powierzchnia większa, tak samo na głowie funkcjonuje. Piękna kryza wbudowana, piękna funkcjonalność. To się tutaj wszystko pięknie zgadza, jeżeli chodzi o ten niemiecki produkt. O tak, bardzo, bardzo przyjemnie. Nie jest to totalne, tak zwany suchy aftershave, który odparowuje w sekundę, ale naprawdę
świetnie zdaje egzamin, tonizuje, uspokaja, świetnie pachnie. O tak, o tak. Cedr i te wszystkie zielone nuty w tle, to wszystko się zgadza. A czy dla Ciebie? Sprawdź. Ja zawsze będę polecał. Pitrelon Classic robi robotę za nieduże pieniądze. Cieszmy się, że jeszcze jest, bo za chwilę może ktoś wpadł na pomysł, że nie będzie już tego produkował i będzie lipa. Słuchajcie, szybkie golenie. Czemu? Bo nie trzeba nic wyrabiać. To czasem potrafi być sensowne. Wyjazd, delegacja, cokolwiek innego, czy taki dzień, że po prostu chcemy szybko i funkcjonalnie się ogolić. Moim zdaniem zdaje to egzamin. Jest to jeden z tych wynalazków. Na twarz? Nie, no nie chciałbym tego na twarz, ale powiem szczerze, przekonuję się delikatnie do tego, że na głowie te właśnie takie gotowe produkty do golenia zdają egzamin. Więc Cremo, Heritage, Shave Cream, Bourbon, Vanilla. No, jest ok. Jest ok. Jeszcze raz dziękuję, Bercik. Działa. A jeżeli chodzi o King'sea, słuchajcie, odpowiedź widzieliście na załączonym obrazku YouTube'owym. Nie trzeba mieć drogiej maszynki, nie trzeba mieć ultra jakiejś super, hiper kosmicznej, może zwykłym King'sea Gillette, który najzwyczajniej w świecie kupisz nawet już za 40 zł, jak dobrze się postarasz i rozejrzysz, nowy w promocji jakiejś. I to też spokojnie głowę, bez najmniejszego problemu, zobaczcie, ogoli. Tu się nic złego nie dzieje, żadnych podrażnień, żadnych dramatów, świetnie dogolona głowa, aerodynamiczna fryzurka i wszystko się zgadza. Więc odpowiedź jest jednoznaczna. Na sam początek tradycyjnego golenia, czy na twarzy, czy na głowie, spokojnie, zwykłą, prostą, bez jakichś wielkich wydatków maszynką dasz sobie radę. Wręcz odwrotnie. To jest dobre na naukę. I to jest też dobre na testowanie, bo na głowie, tak jak na twarzy, sprawdzasz, który poziom agresji jest dla Ciebie, który poziom skuteczności maszynki jest dla Ciebie i wtedy możesz wszystkiego się nauczyć. Jedno jest pewne. Nie bójmy się ostrza w tradycyjnym goleniu. Czy chodzi o twarz, czy chodzi o głowę. Bo efekt jest genialny. Kwestia wprawy, kwestia praktyki, kwestia dobrania maszynki, żyletki, kosmetyku, a później to już jest czysta radość i przyjemność. I z golenia, i z posiadania czegoś takiego. Więc ja Wam pięknie dziękuję. Na twarzy nie ma nic, na głowie nie ma nic i tak się da żyć. Tradycyjnie. Miłego popołudnia Wam życzę. Do następnego. Cześć.